Powiem wam coś, czego nie usłyszycie z oficjalnych źródeł. 2026 rok może być rokiem wielkiego powrotu spalinówek. I nie chodzi mi o tani tekst w stylu elektryki się skończyły, wszyscy wracają do diesla. Temat zamknięty. Nie, to byłoby zbyt proste. I szczerze mówiąc, po prostu nieprawdziwe. Elektryki nie znikną. Będą się rozwijały, będą miały swoje miejsce na rynku, tylko że to wcale nie wyklucza czegoś dużo ciekawszego. Tego, że rynek po kilku latach napompowanej idiotycznej narracji zaczyna wracać do rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że człowiek nadal chce normalnego samochodu. I właśnie dlatego uważam, że 2026 może być momentem przełomowym. Bo przez ostatnie lata próbowano nam sprzedać jedną prostą historię. Notabene bardzo wygodną. Brzmiała ona: przyszłość jest elektryczna. Silnik spalinowy odchodzi do lamusa. Kto tego nie widzi, ten się zatrzymał w rozwoju. Kto jeszcze lubi benzynę, diesla, ten najwyraźniej nie nadąża za światem. I przez jakiś czas to działało. A przynajmniej w mediach, w reklamach, na konferencjach, w tych wszystkich wielkich deklaracjach, że za chwilę wszystko będzie już nowe, czyste, ciche i bardziej nowoczesne niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko że potem przyszło życie. A życie, jak to zwykle bywa, bardzo szybko tą teorię zweryfikowało. Bo człowiek nie kupuje narracji, człowiek kupuje samochód. I to jest różnica, której mnóstwo ludzi kompletnie nie rozumiało. Bo można przez lata napompować opowieść o transformacji, można opowiadać, że już za moment wszyscy bez wyjątku zmienią przyzwyczajenia, sposób myślenia i styl jazdy. Ale potem przychodzi zwykły gość albo zwykła rodzina do salonu, siada, patrzy na cenę, patrzy na użyteczność, na zasięg, na ratę, patrzy na to, jak to auto ma funkcjonować w ich życiu i nagle cały ten piękny przekaz zaczyna się sypać. Bo okazuje się, że dla bardzo wielu ludzi samochód nie jest manifestem, nie jest ideologią ani deklaracją światopoglądową. Jest narzędziem, czasem ważnym, czasem lubianym, kochanym, ale nadal narzędziem, które ma działać. Ma nie komplikować życia, ma nie wymagać od człowieka ciągłego dostosowywania się. Ma nie zmuszać do zmiany wszystkiego wokół siebie tylko po to, żeby wpasować się w nowy model motoryzacji. I właśnie tutaj zaczyna się cała historia o powrocie spalinówek. Bo jeśli spojrzeć na to na chłodno, bez emocjonalnego darcia się z jednej i z drugiej strony, to w Europie nie wydarzyło się to, co wielu zapowiadało z taką pewnością. W 2025 roku najpopularniejszym rodzajem napędu w nowych autach w Unii Europejskiej nie były czyste elektryki. Były nim hybrydy, które miały aż 34,5% rynku, podczas gdy auta bateryjne miały 17,5%. W styczniu 2026 roku hybrydy urosły jeszcze bardziej, bo aż do 38,5%. I to jest bardzo ciekawy sygnał, bo pokazuje jedną prostą rzecz. Klient nie powiedział: chcę już auta tylko na prąd. Klient powiedział: daj mi coś nowoczesnego, ale nie każ mi od razu odcinać się od silnika spalinowego. I teraz ktoś może powiedzieć: no dobra, ale hybryda to nie spalinówka. No właśnie, moim zdaniem dziś to jest największy błąd w myśleniu. Bo jeśli silnik spalinowy dalej jest sercem układu, dalej daje normalność i rozwiązuje codzienne problemy kierowcy, to znaczy, że on nie zniknął. On po prostu wrócił w sprytnej formie. Mniej zero-jedynkowej, mniej topornej, ale wrócił. I moim zdaniem to właśnie będzie sedno 2026 roku. Nie jakiś spektakularny zwrot akcji, po którym nagle wszyscy rzucą się do kupowania starych benzyn. Nic z tych rzeczy. Chodzi o coś dużo bardziej realnego. O wielki powrót praktycznego myślenia. Otrzeźwienia. Odejścia od tej histerii, że wszystko musi się zmienić natychmiast i tylko w jedną stronę. Bo prawda jest taka, że rynek samochodowy zaczął się po prostu bronić. Klienci zaczęli się bronić swoim portfelem, producenci zaczęli się bronić swoimi decyzjami, a polityka
zaczęła się bronić przed skutkami zbyt agresywnego ciśnięcia rynku tam, gdzie jeszcze nie był gotowy pójść. I to jest bardzo ważne, bo ten film jest o tym, że bardzo często, kiedy jakaś branża za mocno odpływa w opowieść o przyszłości, to potem przychodzi rzeczywistość. I motoryzacja właśnie z rzeczywistością się zderzyła. Wystarczy popatrzeć na producentów. Jeszcze chwilę temu część marek mówiła o pełnym przejściu na elektryki z taką pewnością, jakby wszystko było już przesądzone. A potem nagle zaczęły się korekty. Porsche w marcu 2026 roku bardzo wyraźnie wróciło do akcentowania modeli spalinowych i hybrydowych. Zwłaszcza 911. Oraz utrzymania takich napędów także w kolejnych latach, bo po słabym 2025 szuka poprawy marży i odbudowy pozycji właśnie wokół aut, które wciąż niosą największe emocje i zysk. To nie jest ruch marki, która wierzy, że samą elektryfikacją uratuje wyniki. To jest ruch marki, która widzi, że klient nadal chce czegoś więcej niż samej zmiany technologicznej. I to nie dotyczy tylko Porsche. Cała branża zaczęła mówić ostrożniej. Już nie tak hardkorowo, już nie tak pewnie i nie tak agresywnie. I to jest dla mnie jeden z najmocniejszych sygnałów, bo kiedy producent przestaje opowiadać bajki o nieuchronności, tylko zaczyna znowu wsłuchiwać się w klienta, to znaczy, że coś chyba poszło nie tak. Druga sprawa to Europa i cała ta urzędowa warstwa, która przez ostatnie lata bardzo mocno próbowała pchać rynek w określoną stronę. I znowu, oficjalnie cały czas mówimy o celach, o neutralności klimatycznej, o tym, że kierunek jest znany, ale jednocześnie sama Komisja Europejska wprowadziła elastyczność dla norm CO2 na lata 2025-2027, pozwalając producentom rozliczać ten okres w 3-letnim uśrednieniu zamiast każdego roku osobno. I dla mnie to jest moment, który mówi więcej niż 1000 konferencji, bo to nie jest ruch systemu pewnego siebie. To jest ruch systemu, który zobaczył, że jak będzie dalej cisnął według pierwotnego planu, to może sobie narobić większych problemów niż mieć z tego pożytku. I teraz najciekawsze. Jak państwo, regulatorzy i urzędnicy zaczynają nagle robić się bardziej elastyczni, to nie robią tego z dobroci serca. Robią to wtedy, kiedy rzeczywistość przyciska ich do ściany. A rzeczywistość była taka, że sprzedaż nie rosła tak, jak miała rosnąć. Klienci nie wchodzili tak ochoczo w pełne auta elektryczne, jak przewidywano, a dodatkowo nad Europą zawisło bardzo konkretne ryzyko, że w tej całej gonitwie za idealną przyszłością sama podetnie gałąź własnym producentom. No i dodatkowo wjeżdżają tu Chińczycy. To jest w ogóle piękny paradoks naszych czasów. Przez lata słyszeliśmy, że trzeba bardzo szybko elektryfikować motoryzację, bo świat idzie do przodu i nie można zostać z tyłu. Po czym nagle okazało się, że kiedy przyszła prawdziwa fala chińskiej konkurencji, to Europa zaczęła panikować. Bo wyszło na jaw, że problem nie polega już tylko na tym, kto szybciej przejdzie na prąd. Problem polega też na tym, kto zrobi to taniej, skuteczniej i na większą skalę. Komisja Europejska w 2024 nałożyła dodatkowe cła na chińskie auta elektryczne, a później temat dalej żył w negocjacjach i sporach handlowych. To nie jest drobiazg. To jest dowód, że ta cała przyszłość okazała się dużo bardziej polityczna i dużo bardziej niewygodna niż wszyscy zakładali. I teraz zobaczcie, jak to wszystko się łączy. Z jednej strony masz klienta, który nie chce być do niczego zmuszany. Z drugiej strony masz producentów, którzy zaczynają znowu stawiać na napędy spalinowe i hybrydy, bo nadal jest na nie popyt. Z trzeciej strony mamy Europę, która sama musi trochę zluzować, bo za mocne dokręcenie śruby zaczyna powodować, że rynek staje się bardziej kruchy, a nie bardziej nowoczesny. No i z czwartej strony mamy konkurencję z Chin, która pokazuje, że jeśli Europa źle rozegra tę partię, to nie skończy się to wielkim triumfem nowoczesności, a jedynie utratą części własnego przemysłu. No to co ma w takiej sytuacji zrobić rynek? Wrócić do tego, co działa. I nie mam tu na myśli powrotu do V8. Nie chodzi o jakiś bunt fanów, którzy nagle wszyscy wyjdą na ulicę. Chodzi o bardziej cichy, ale nieco ważniejszy ruch.
o to, że coraz więcej decyzji zakupowych, strategicznych i regulacyjnych zaczyna mówić jednym językiem. Pełna elektryfikacja nie przyszła tak szybko, jak miała. I nie przyjdzie. A skoro tak, to silnik spalinowy zostaje z nami na dłużej. I moim zdaniem właśnie to warto dziś głośno powiedzieć. Bo przez lata zbudowano taki klimat, w którym samo stwierdzenie, że spalinówka nadal jest ok, było traktowane prawie jak objaw zacofania. Jakbyś był kimś, kto nie zrozumiał, co się dzieje na świecie. Jakbyś stał tyłem do historii. A tymczasem historia właśnie pokazuje, że to wcale nie jest takie oczywiste. Że można być nowoczesnym i nadal widzieć sens w spalinówce. Że można rozumieć rozwój technologii, a jednocześnie nie mieć ochoty robić z elektryka jedynego słusznego rozwiązania. I tutaj dochodzimy do rzeczy, która dla mnie jest najbardziej ludzka w całej tej historii. Człowiek nie chce tylko oszczędzać. Człowiek chce też coś czuć. I wiem, że dla wielu osób to brzmi staroświecko, bo przecież samochód to jedynie narzędzie. Tylko że nie dla wszystkich. Dla wielu ludzi samochód nadal jest czymś więcej, nadal jest czymś, co ma dźwięk, co ma jakiś sposób oddawania mocy, coś, co daje poczucie, że prowadzisz. I można się z tego śmiać, można mówić, że to sentymentalizm. Ale rynek premium, a także rynek aut sportowych do dziś pokazuje, że emocji nie da się wyrzucić z motoryzacji tak łatwo. A jeśli nie da się ich wyrzucić, to nie da się też tak po prostu skasować silnika spalinowego. Bo w wielu autach to właśnie on jest nośnikiem emocji. I teraz uwaga, to nie znaczy, że każdy musi kochać benzynę, dźwięk wydechu i uczucie szarpnięcia przy zmianie biegów. Nie, ale wystarczy, że część ludzi nadal tego chce. A oni chcą. I marki to wiedzą. Dlatego też nie odcinają się tak szybko, jak jeszcze chwilę temu obiecywały. Dlatego kombinują z hybrydami, dlatego wydłużają życie modeli spalinowych. Dlatego próbują utrzymać dwa światy jednocześnie. Bo widzą, że klient nie jest gotowy na prosty wybór. Albo nowoczesność, albo przeszłość. Klient chce mieć wybór i chce, żeby ten wybór był racjonalny. Dla mnie osobiście najbardziej męczące było zawsze to, jak strasznie sztucznie próbowano to wszystko opowiadać. Ten ton wyższości to przekonanie, że już klamka zapadła, że już nie ma o czym dyskutować, że jedyne co nam zostało to zaakceptować kierunek i się dostosować. A jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, to najwyraźniej to on jest problemem. Nie. Można lubić elektryki i jednocześnie nie chcieć, żeby wszystko było elektryczne. Można cenić rozwój i jednocześnie mieć dość tej napompowanej propagandy sukcesu. Można patrzeć w przyszłość i dalej uważać, że silnik spalinowy wciąż ma ogromnie dużo sensu. Można być kompletnie normalnym człowiekiem i nie mieć ochoty żyć według cudzej wizji. I właśnie dlatego myślę, że 2026 może być aż tak ważny. Nie dlatego, że będzie spektakularny, ani dlatego, że nagle wszyscy odwrócą się od elektryków, tylko dlatego, że to może być pierwszy rok od dawna, kiedy motoryzacja zacznie mówić językiem kierowców. Mniej ideologicznie, mniej zero-jedynkowo, bardziej po ludzku. I wtedy okaże się coś, co wielu ludzi w sumie czuło od jakiegoś czasu. Tylko mało kto mówił to głośno. Że spalinówka nie przegrała, a jedynie, że została zepchnięta. Oskarżona o wszystko co złe, przedstawiona jako problem, który trzeba jak najszybciej usunąć. A potem przyszło życie, usiadło przy stole i powiedziało: spokojnie, zobaczymy jak będzie. No i właśnie widzimy. Widzimy hybrydy, które stają się dominującym wyborem. Widzimy producentów, którzy wracają do spalin i hybryd nie dlatego, że tak ładnie brzmią, tylko dlatego, że tego chce klient i tego wymaga biznes. Widzimy Europę, która sama już nie jest tak pewna, czy da się to wszystko zrobić według pierwotnego planu. I z tego wszystkiego rodzi się bardzo prosty wniosek. 2026 może być rokiem wielkiego powrotu spalinówek właśnie dlatego, że skończył się czas łatwych decyzji. Skończył się czas, w którym można było wszystkim powiedzieć: macie chcieć tego samego. Czas, w którym wystarczyło przykleić słowo przyszłość
i liczyć, że reszta załatwi się sama. Bo nie załatwiła się. Bo zwykły kierowca jak ty czy ja okazał się dużo bardziej uparty niż wielu zakładało. I może właśnie to jest w tym wszystkim najlepsze. I właśnie dlatego uważam, że 2026 będzie rokiem wielkiego powrotu spalinówek. Po cichu, ale bardzo wyraźnie. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli materiał był ok, to zostawcie łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Chętnie z wami podyskutuję w komentarzach. I do następnego. Hej!